Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym omawiamy sobie czasopismo Secret Service. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do kolejnego. Mamy to numer 76, jest to luty 2000 i na okładce mamy postać z Planetscape Torment. Zmienił się troszkę design, a jak widzicie, Secret Service'u nie ma już tej ramki, tylko mamy całą czerwoną jakby okładkę, na niej tylko wyciętą jakąś postać z gry. No i zobaczymy, co tam ciekawego w tym lutym 2000 roku się działo. Zobaczmy. Co mamy z nowości? Call of Cthulhu, zobaczcie, Dark Corners of the Earth. Mamy tutaj zapowiedź. Niestety ta zapowiedź jest dosłownie na kilka zdań, także nic tu się ciekawego nie dowiemy, nawet nie mamy żadnych informacji, żadnych graficzek pod tym ogłoszeniem. Need for Speed 5, czyli to było Porsche Unleashed, o ile dobrze pamiętam. Lara w Warszawie. Znowu Lara w Warszawie? Przecież to już chyba była ta Lara w Warszawie. To drugi raz była jakaś Lara w Warszawie, czy co? Widocznie tak, widocznie potem przyjeżdżała co miesiąc. Shadow Watch, co to jest? To chyba nigdy nie wyszło, coś mi się wydaje. Nigdy o tej grze nie słyszałem, czy to wyszło, czy nie wyszło. Grafika taka pikselowa, trochę pociągnięta takim mangowym sznytem, aczkolwiek wydaje mi się, że to chyba nigdy się nie... A może się pojawiło? Nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem w zasadzie, nawet nie pamiętam tej zapowiedzi. Co my tu dalej mamy? Ground Control, również nie znam. Republic The Revolution, to była ogólnie ciekawa gra. Czekajcie no chwilę. Okej. Wydawało mi się, że to już było w przygotowaniu. Republic The Revolution to była dosyć ciekawa gra, gdzie zarządzało się miastem. Gra miała na swoje czasy niebywałą wręcz oprawę, już to wydaje mi się, że mówiłem. Zobaczcie, nawet tutaj były paprotki jakieś w oknach. To miało jakieś absurdalne wymagania sprzętowe. Gra nie była FPS-em, tylko była jakby takim grą, gdzie zarządzaliśmy miastem, czy tam całym, nie pamiętam, miastem, czy całą tą republiką. No i właśnie wyróżniała się tym, że miała niesamowitą, słuchajcie, grafikę. 1240 m2 miała cały kraj, którym zarządzaliśmy. No i no właśnie, warto było zapamiętać, że ta grafika tutaj w tym Republic to był jakiś absurd, nie? W ogóle tak niesamowite detale. I powiem Wam, że nawet dzisiejsze standardy nie spotyka się tak gier, które służą do zarządzania, gier, które są oparte na zarządzaniu miastem, tak ogromnej liczby detali, jak było swojego czasu w Republic The Revolution. Messiah w przygotowaniu, czyli gra, w której sterowaliśmy takim cherubinkiem, który mógł przejmować inne postacie. Co ciekawe, miałem tą wersję z ruskiego tłoka chyba, gdzie było przez Rosjan tłumaczone. Nie dało się w to grać i podejrzewam, że to nawet nie była pełna wersja, tylko jakaś beta. Musiałem ją odkopać i zobaczyć. Natomiast od gry się totalnie odbiłem. Firma, która to robiła, o ile dobrze pamiętam, to było Shiny, które było dosyć zasłużone już, powiedzmy, dla gier, dla rynku gier, bo zrobili naprawdę kilka fajnych tytułów. I pamiętam, że zagrałem, po części też byłem na kanwie wcześniejszych ich hitów, m.in. Earthworm Jim i MDK, no to wierzyłem, że to też będzie dobre, bo pomysł wydawał mi się nawet ciekawy, ale odbiłem się od tej gry totalnie. Możliwe, że dlatego, że grałem w tego ruskiego tłoka, którego wersja była jakaś, nie wiem, beta albo alfa, ciężko powiedzieć, i zupełnie mi to nie podeszło. Musiałbym jeszcze dzisiaj może sprawdzić, raz zagrać i zobaczyć, czy nadal ta gra mnie odrzuca, czy raczej już byłbym w stanie ją ukończyć. Natomiast no, był ciekawy pomysł. Shiny miał ogólnie bardzo ciekawe pomysły na swoje gry, bo MDK, który był wręcz napakowany różnymi absurdalnymi wręcz pomysłami, a i była to fajna gra, tak? Natomiast tutaj coś nie zagrało, no. Nox. W Noxa nie grałem, to był taki troszkę RPG jak w stylu Diablo, aczkolwiek nie miałem okazji w to zagrać. Co tu mamy? Icewind Dale. No to już chyba o tym mówiłem też.
Hokus Pokus Różowa Pantera. To chyba głos podkładał Cezary Pazura, o ile dobrze kojarzy. Wiele osób kojarzy tą grę, bo była ona po polsku i wielu graczy bardzo lubi tą z nostalgią ją traktuje. Ja natomiast szczerze mówiąc chyba w nią nie grałem, więc nawet nie wiem o czym to było, ta Różowa Pantera, Hokus Pokus Różowa Pantera, więc nic na ten temat nie powiem. Crime Cities to jest jakiś taki symulatorek lotu w jakimś mieście przyszłości. Widzę, że się szczela do różnych innych pojazdów. Taki trochę quarantine w powietrzu. Fighting Force 2. Pierwsza część Fighting Force była mega fajną gierką. Taki beat'em up, aczkolwiek bardzo krótki. Podobały mi się tam pomysły, że można było na przykład zniszczyć samochód, wyjąć z samochodu silnik i walić tym silnikiem. To były naprawdę fajne pomysły. Mieliśmy 4 postacie do wyboru. I to był taki właściwie taki beat'em up w stylu tych automatówek 2D, z tym, że przeniesiony do środowiska 3D i to się sprawdzało, to było świetne. Natomiast druga część Fighting Force nigdy nie wyszła na PC-ta chyba, chociaż tu widzę, że tu jest niby na PC-ta. Mi się zdaje, że na PC-ta ona nie wyszła, bo ja ją nigdy nie grałem, szczerze mówiąc. Ja ją kojarzę tylko, że była na PlayStation i chyba na Dreamcastie. Natomiast widzę, że ocena 4/10 pozwala przypuszczać, że mocno od tego oryginalnego pomysłu gra się oddaliła i chyba to nie jest już takie dobre. Widzę, że to nie jest beat'em up, bardziej postawiono na strzelankę third person perspective, aczkolwiek chciałbym kiedyś to zagrać, powiem Wam, bo bardzo lubiłem pierwsze Fighting Force, więc jestem ciekaw, jak to spieprzyli przy części drugiej. Może kiedyś. Autentycznie wydaje mi się, że ona na PC się nie pojawiła. Tutaj co prawda jest, że jest na PC Windows 95-98, ale przyznam szczerze, że zawsze chciałem w to zagrać i jak patrzyłem, to było to tylko na konsolach, więc może i faktycznie trzeba by było zerknąć na Wikipedii i zobaczyć, no nie wiem. W każdym razie ciekawy, pierwsza część ciekawy tytuł, dwójka chyba nie za bardzo już. Coś tam o Diablo mamy tutaj, Clue Chronicles Fatal Illusion. God damn it, ta gra 4/10, Fighting Force, a tu jakiś w ogóle gniot straszny, upitolony na 3D 7/10. Jakaś przygodówka, tak? To pewnie jest na podstawie gry tej The Clue, czyli to jest coś tam z morderstwem, tak? Trzeba znaleźć, czy tam złodziejem, tak? Złodziej ktoś jest, no nie wiem. Aztek, kolejna gra przygodowa Crio. Crio to trzepało tych przygodówek co niemiara. Niektóre były bardzo dobre. O ile dobrze pamiętam, Versal był fajny, nie wiem, czy to był chyba Crio. Pamiętam, że w CD Action to tam spuszczali się na tym co niemiara, nie? Jak oddano rewelacyjnie Versal. Natomiast no, oni mieli takie fazy na robienie takich gier przygodowych w różnych okresach historycznych. Ja przyznam szczerze, że już wtedy przygodówki mnie raczej średnio, szczególnie takie już prerenderowane, to trochę takie były trochę archaiczne dla mnie, dlatego ja już w takie rzeczy nie grałem. Planetscape Torment, nie tak dawno był jakiś chyba remaster Planetscape'a, nie pamiętam, coś tam się pojawiło takiego. Natomiast tak, był Planescape, był remaster. W zasadzie dostałem nawet wersję Big Boxie stylizowaną na tym oryginalnym Big Boxie od Planescape Torment. Powiem tak, grałem w Planescape Torment, bo to były takie gry, które grali wszyscy. Baldura wszyscy grali w tamtym czasie i w Planescape Torment również wszyscy grali. Ja ogólnie nie przepadałem za tego typu jakby RPG-ami, ale było kilka, które mi się strasznie podobały. Między innymi właśnie to był Baldur, Planetscape Torment, Icewind Dale i Neverwinter Nights. To są 4 gry, które zawsze w które ograłem i które jakoś tam mi się podobały, powiedzmy wkręciły mnie, ale na przykład już takie tytuły jak tutaj wcześniej wspomniany Nox, to już mnie odrzucało niestety, ale to były też czasy, kiedy ja już mocno odchodziłem od tego gatunku RPG-ów na rzecz jakichś innych gatunków gier, które mnie bardziej wtedy interesowały, między innymi FPS-y, które bardzo wtedy się szybko rozwijały i w zasadzie co miesiąc powstawał jakiś nowy FPS, który oferował coś nowego i to było fajne. Natomiast te wszystkie RPG jeszcze korzystały z grafiki 2D, więc były jeszcze troszkę tak jakby jedną nogą w poprzedniej generacji. Ale wiem, że sporo ludzi grało w to i to było spoko, nie? Tutaj mieliśmy taką fajną czaszkę, która za nami latała i gadała. Murray ona się nazywała? Murray chyba. Murray? Coś takiego. Crusaders of Might and Magic. 3/10. Nie wiem, co to jest w ogóle. 3/10. Wygląda srogo, no w każdym razie. Bust a Move 4 grałem w którejś wersji na emulatorkach, charakterystyczne takie te bąbelki, które się rozbijało.
Nawet to było zabawne dosyć. Wariacji tego Basta Move powstało tyle, że nie wiem ile teraz tego części jest, chyba z 500 000. Tonic Trouble. Powiem Wam, że zawsze chciałem zagrać w tego Tonic Trouble i w pierwszych zapowiedziach Tonic Trouble jawił się troszkę jako Rayman Great Escape, troszkę jako Mario 64 i nie wiem czy to widzicie czy nie, ale postać jest mocno wzorowana na Raymanie, zwłaszcza, że ma osobno ręce i nogi, czyli w zasadzie jest to Rayman, a gra została stworzona przez Ubisoft, więc możemy się domyśleć, że to było w zasadzie kalka z Raymana, nawet bardzo podobna grafika do Great Escape, aczkolwiek 4:10 pozwala przypuszczać, że było to powodem, że Tonic Trouble 2 już nigdy się nie pojawił. Było to chyba trochę, wiecie, takie odcinanie kuponów. Mieli silnik Raymana, mieli już postać, to zróbmy teraz Tonic Trouble. Nie wiem, czy to się jakoś łączy w ogóle z Raymanem, czy to jest zupełnie co innego. Wygląda, że to jest zupełnie co innego. No ale widzę, że no nie pykło. Rayman Great Escape był świetny, no muszę Wam powiedzieć, że mi się strasznie podobał. A to wygląda jakiś taki rip-off i to słuchajcie, rip-off zrobiony przez tą samą firmę, która robiła Raymana Great Escape. Niesamowite, nie? Sami z siebie zerżnęli. Słabo. SWAT 3. Słuchajcie, SWAT 3 to była absolutnie fantastyczna gra. Dwie pierwsze części SWAT-u to były wydane przez Sierra i to były takie gry, można powiedzieć, taktyczne. Pierwsza część SWAT-u to nawet jeszcze miała elementy przygodówkowe w takich klasycznym ujęciu Sierry. Natomiast SWAT 3 wziął troszkę to, co wypracował sobie swojego czasu Rainbow Six, aczkolwiek wyrzucił te elementy, które w mojej opinii były dosyć kiepskie, czyli całe planowanie akcji na początku z tą mapą, tam cuda, tego nie ma w SWAT-cie. W SWAT-cie wkraczamy od razu do akcji, możemy wydawać rozkazy. Wszystko zostało bardzo fajnie tutaj rozwiązane i bardzo intuicyjne. I pamiętam, że kurde, jak mi się to podobało, słuchajcie, SWAT trójka, nie pamiętam, w którejś misji, albo w trójce, albo w czwórce, jest taka ta misja, kiedy odwiedzamy seryjnego mordercę w domu, gdzie on ma pełno manekinów w piwnicy. Niesamowicie klimatyczna misja, jedna z najlepszych, w jakie grałem w tego typu grach. I faktycznie SWAT był mega fajną grą. Ja pamiętam, że świetnie się przy tym bawiłem. Trochę żałowałem, że potem nic nie wyszło, bo potem wyszedł jakiś dodatek jeszcze, ale to nie wiem, czy do trójki, czy do czwórki i potem po czwórce już chyba żaden SWAT się nie pojawił, przynajmniej nie w tej formie, jak i tutaj było to przedstawione. Natomiast polecam, dzisiaj oczywiście archaicznie to wygląda i te modele tak trochę bidnie, ale gra była naprawdę fajnie przemyślana, bardzo szybko można było ogarnąć, bardzo dużo rzeczy można było zrobić bez tego durnego planowania, którego nienawidziłem w Rainbow Six i które strasznie mnie irytowało, bo zawsze coś tam nie działało, a to ktoś dostał nagle kulkę w czachę nie wiadomo skąd, albo gdzieś się blokował, więc tego elementu jakby się pozbyto i został ten całe samo to mięso. Polecam, naprawdę świetna gierka. Battlezone 2. No nie grałem w Battlezone 2 i widzę, że jest to gra, która mnie totalnie by nie interesowała w tamtym czasie i nie interesuje mnie dzisiaj. Jakieś roboty, god damn it, nie dla mnie. ERW 2150. Gra była bardzo znana swojego czasu w Polsce z tego względu, że była ona wydana przez firmę Topware, a firma Topware miała dosyć ciekawą politykę cenową. Wydawała oryginalne gry chyba za 29 albo za 39 zł. Jakoś tak, ta cena była naprawdę niewielka i była ona jakby w cenie pirata. Nawet w zasadzie chyba wychodziło taniej niż pirat, bo gra była na 2 płytach, więc u pirata byś zapłacił 6 dych, to się zupełnie nie opłacało. Także było to dosyć ciekawe rozwiązanie. Ogólnie firma Topware była swojego czasu znana. Ja nie pamiętam, czy to było tej firmy, ale chyba było jeszcze Jack Orlando, było chyba wydane przez Topware, również w tej właśnie granicach tych cenowych, które powiedziałem. Także było to całkiem niezły pomysł, żeby walczyć z piractwem, tak? Że wydajemy oryginał w cenie pirata. Także no był to RTS-ik, tak? RTS-ik w trójwymiarowym świecie to było dosyć wtedy może nie tyle nowatorskie, ale różniło się od na przykład tych tuzów RTS-owych, czyli nie wiem, Command & Conquer, Warcraft, też nie wiem, czy już wtedy były te, chyba nie, bo pierwszym trójwymiarowym Command & Conquer był Generals.
I to się jakby troszkę tak zmieniało delikatnie troszkę samą rozgrywkę, jak mieliśmy 3D. Pamiętam, że były już gry, które wcześniej oferowały chociażby świetny Myth, The Fallen Lords, gdzie mieliśmy postacie dwuwymiarowe, ale całe tło było trójwymiarowe. No tutaj mieliśmy jakby wszystko trójwymiarowe, tak? I to w zasadzie troszkę zmieniało całą percepcję, jeżeli chodzi o RTS-y. Przypominam, że wychodziły gry również trójwymiarowe RTS-y, które nie osiągnęły sukcesu z racji tego, że były w zasadzie ciężkie do sterowania, chociażby Star Wars Force Commander, od którego wiele osób się odbiło, między innymi ja. Natomiast no, RF 2150 był niezłą grą. Nie mogę powiedzieć, żeby wybitną, ale był niezłą grą. I myślę, że wielu z Was nostalgicznie wspomina sobie te czasy w ogóle serii RF. Z tego względu, że to była taka gra, która była tania, może wiele osób ją miało i wiele osób w nią oczywiście swojego czasu grało. Football Manager 2000, o Chryste Panie, dalej. Season Championship Manager, Liga Polska Manager 2000. Grałem w Ligę Polską Manager w tą pierwszą, to chyba była albo 95, albo 98, coś takiego. Była tam funkcja przekupywania sędzi, o ile dobrze pamiętam. Sporo się grało w to, słuchajcie, w tę Ligę Polską Manager. To było takie bardzo archaiczne, proste, można powiedzieć wręcz takie siermiężne, ale to, że to była polska liga i miałeś polskie zespoły i był, nie wiem, ŁKS tam i był Widzew i była Legia, to naprawdę była masa radochy, jeżeli się w to grało. Aczkolwiek tu widzę, że Liga Polska Manager 2002/10, także coś nie pykło. Podejrzewam, że dzisiaj jakbym zagrał w tą oryginalną Ligę Polską Manager, to też bym ocenę wystawił gdzieś koło 2/10, ale wtedy się grało dlatego, że to była polska liga, nie? To w ogóle, to w zasadzie przykrywało wszystkie wady, jeżeli była polska liga. Startup. Nie wiem, co to jest za gra. Pewnie robisz jakąś firmę startupową, tak? Z tego, co widzę. I mamy Wall Street Trader 2000. O Chryste Panie, co to jest? Boże, gra o Wall Street, gdzie handlujesz akcjami. Chryste Panie. Nie wiem, czy bym wytrzymał przy takiej grze. Theme Park World to była druga część świetnego Theme Parka, który pojawił się na wielu PC, na wielu konsolach również, bo między innymi na Sega Saturn. Natomiast ta część już mi się tak bardzo nie podobała. Troszkę była już przekombinowana. Ta pierwsza była taka prosta, jeżeli chodzi o grafikę, przejrzysta. Natomiast tutaj oczywiście wszyscy szli w stronę 3D, więc tego typu gry, te wszystkie Theme Parki i inne tego typu gry również szły w 3D. Przypominam, że również Dungeon Keeper poszedł w tą stronę, dwójka, gdzie już postacie też były trójwymiarowe, no ale wtedy grafika 3D nie była na tyle rozbudowana, więc to wyglądało tak, no kiepsko to wyglądało, chociaż tutaj widzę, że wszystkie te obiekty, na których postacie mogą się bawić, są 3D, ale postacie nadal są 2D. Ale pamiętam, że to już mi się nie podobało. Już mnie to odbiłem się od tego. W pierwszego Theme Parka grałem, mnóstwo czasu spędziłem i mega mi się grało zajebiście w to. Tam, wiecie, było dużo tych zależności. Tu pewnie tych zależności też było, tylko że to przejście na tą grafikę 3D sprawiło, że gdzieś ta gra straciła całą swoją magię i cały swój urok. No i wyglądało po prostu brzydko i paskudnie, także pewnie dlatego nie grałem. A ten pierwszy Theme Park polecam. Do dzisiaj uważam, że kiedyś powinienem tą grę gdzieś w jakiś sposób nabyć i zrobić o niej materiał, bo jest to naprawdę fajny tytuł. Test Drive 6. Test Drive to jest ogólnie, słuchajcie, gra. Pierwsze wersje Test Drive'a ja grałem jeszcze chyba na Commodore C64 1 i 2. Pamiętam, że potem była trójka, którą piłowałem na PC-cie. Także to jest gra, słuchajcie, która ma sporo lat na karku, znaczy cała marka, tak? Test Drive. Te pierwsze, tak jak mówię, Test Drive'y to chyba jeszcze na Commodore miałem, słuchajcie. A tutaj już mamy część 6, ale nigdy nie przepadałem ogólnie za Test Drive'ami. Znaczy, poza tymi na Commodore i trójką to grałem na PC-ta, ale potem już przestałem to śledzić, co tam się działo. Jeżeli chodzi o samochodówki, w tamtym czasie był dla mnie Screamer i Need for Speed i potem długo nic. Ford Racing 3/10 i Formuła 1 99 4/10. Wysokie oceny, także przewinę. Descent 3.pl, najemnik w sieci, czyli wersja polska prawdopodobnie Descenta. No nie było tam za wiele do przetłumaczenia, bo w zasadzie nie było tam postaci, tylko co tam, menu przetłumaczyli, ewentualnie jakiś briefing. No słabe, no.
Wolałem potem Free Space'a, ten Descent nie podobał mi się. Flanker 2.0. Jeszcze wychodziły, widzę, symulatorki lotu, ale one już troszkę tak dogorywały, mam wrażenie, w tamtym czasie. Po części dlatego, że wydaje mi się, że wyszły gatunki gier, które zaczęły zabierać coraz większą część tortu pozostałym gatunkom gier. To też spowodowało na przykład strzelanki FPS, nie? Które były mega popularne, więc powoli jakby zaczęły wymierać pewne gatunki, które były już archaiczne i to były m.in. gry przygodowe i po części też symulatory, które zaczną znikać ze sklepów, znaczy deweloperzy przestaną je po prostu w nie inwestować, ponieważ będą to gry już bardzo niszowe, więc raczej wydając taką grę nie będzie można było liczyć na jakąś super dużą sprzedaż. Aczkolwiek no jeszcze tutaj widzę, że jeszcze się pojawiają, ale to tak wydaje mi się, że to już był początek końca, tak? K52 Team Alligator to jest jakiś symulatorek, ale chyba bardziej taki arcade'owy z tego co widzę. Wings of Destiny, to też nie wiem co to jest. Adaś i Pirat Barnaba. Nie grałem w to, ale brzmi srogo i wygląda również srogo. Tu mamy data diski, jakieś plakaty, z Planetscape Torment mamy plakat, po drugiej stronie jest... Co to jest? Z Unreal? Wyglądają jak postacie z Unreala, ale nie wiem, chyba to nie jest Unreal. Mech Warrior, strefa zrzutu. Co to jest strefa zrzutu? Znaleźć tu recenzje gier, które wcześniej z pewnych przyczyn nie miały szansy na pojawienie. Aha, czyli recenzje gier, którym nie należało się ogólnie robienie recenzji, czyli ogólnie same krapy. Tak bym to nazwał. War in Heaven! 5/10. O ja, War in Heaven. Świetnie. Świetnie. Ciosy przeciwników możemy blokować i to chyba jest najciekawsze rozwiązanie w całej grze. Pod względem graficznym War in Heaven prezentuje się nieźle. Może gra jest trochę kanciasta i mało zaskakująca, ale ogólnie może się podobać. Dźwięki są tu na poziomie, a szczególnie podobają mi się głosy rozlegające się podczas czytania ksiąg. Podsumowując, muszę stwierdzić, że War in Heaven jest produktem ciekawym i bardzo podoba mi się idea. Wykonanie może nie jest najlepsze i gra często się wiesza, ale jeśli nie masz nic aktualnie innego pod ręką, to możesz sobie spokojnie pograć. No świetnie, świetny tytuł. Przypominam, że War in Heaven był u mnie w Zagrajmy w Krapa. God damn it. Extreme Paintball, kolejna gra, która powinna się znaleźć w Krapie. Tutaj ocena 5/10, słuchajcie. To jest uważane Extreme Paintball i jest chyba uważane za jedną z najgorszych gier, jakie powstały, ale Secret Service dał 5/10, więc warto im zaufać. O Jesus, widzę, że to będzie mój ulubiony dział. Tu mamy opisy, Atlantis 2, Soul River, Revenant, GeForce 256, druga odsłona, słuchajcie, czyli drugie chyba testy. Zobaczmy jak to wypadło. Znaczy, no to już widać, że słuchajcie, GeForce był bezkonkurencyjny i to nie ma w ogóle co się z tym tutaj kopać z kimkolwiek. To widać już tutaj po ocenach, słuchajcie. Quake 3, rozdzielczość 1024x768, wersja ta Creative Annihilation Pro, nie wiem czym ona się różniła, czy miała więcej pamięci, czy miała szybsze pamięci, ciężko mi powiedzieć. Tu one są, widzicie, tu jest Annihilator, a tu mamy Annihilator Pro. Słuchajcie, 55 ramek na sekundę, na TNT 31 ramek na sekundę, na Voodoo 3 chyba nawet się nie odpalało, więc nie ma o czym mówić. Ciekawe czym się różniła ta wersja Annihilator Pro. Zobaczmy. Więcej pamięci chyba, słuchajcie, i zwiększenie szybkości korzystania z pamięci. Ciekawa rzecz w sumie, ciekawa rzecz. No GeForce to pozamiatał wtedy, to już nie było co zbierać, nie? No, oczywiście ceny GeForce'ów do najniższych nie należały, bo za Annihilatora płaciliśmy 1190, za Pro 1550. Tak porównajmy, czasopismo kosztowało 7 zł. Jedna gra, poczekajcie, zobacz tak, żebyśmy wiedzieli o jakim rzędzie wielkości tutaj mówimy. Jakąś grę na przykład
Planetscape Torment kosztował 159 zł, czyli w zasadzie 10 gier to była karta graficzna. Ciekawe, czy teraz byśmy mogli to tak przełożyć. No teraz to nie ma gier jakby w big boxach, no ale gra kosztuje powiedzmy średnio 200 zł nowa, tak? Czyli no nawet nie. Dzisiaj drożej, słuchajcie. Fajne to rzeczy. Videologic Neon 250. Kiedyś jakbym mógł sobie takiego kompa, znaczy nie mam gdzie go postawić, ale mógł kiedyś retro kompa jakieś postawić, to bym chętnie sobie z niego skorzystał, ale nie wiem gdzie bym miał to, żona by mnie chyba z tym komputerem za balkon wystawiła. Sound Blaster Live, druga odsłona. Te wersje Sound Blaster Live miały jeszcze takie dodatkowe, słuchajcie, pokrętła, wajchy. Także to było już takie przeznaczone raczej dla muzyków, którzy tam już faktycznie wiedzieli jak z tego korzystać. No i mamy encyklopedię Wojny Światowe, Rok w Polsce, encyklopedia multimedialna, goddammit, Rok w Polsce, wygląda srogo. Optimus wtedy się, Optimus się wtedy parał wydawaniem przeróżnych encyklopedii, czegokolwiek, encyklopedia trawy w Mozambiku, encyklopedia kół samochodowych od stara, także dużo było tego. Encyklopedia samochodów Nysa. Optimus robił tego całą masę. Dobra, co my tutaj mamy? Zapowiedź Kompendium Wiedzy 4, jakieś screeny mamy tu, znaczy obrazki, które wysyłali. Personal Files, czyli kto jest kto. No zobaczcie, Emil Leszczyński, no to znany dosyć. Ciekawe czy jest tutaj... Nie, już wtedy nie było tego, no, zioma od bijatyk gulasza. Tu mamy jak programowało się grę, archiwum Mix, Killen Zone, Daikatana, Mortyr Plus, powieścić dowódcę, poradnik dla gracza i mistrza gry Dungeons and Dragons, morfologia, dziwne jakieś rzeczy. Newsy, internet. Co tu ciekawego o tym internecie pisali? Jeszcze jakie te strony były, słuchajcie, to jeszcze było odpalane na jakiś Internet Explorer albo na Network. Jak to się nazywało? Netscape chyba, ta przeglądarka. Korzystałem kiedyś z Netscape'a. Tu możemy sobie stronę odwiedzić, zobaczcie. Valhalla, zielone pola Valhalla. Nie wiem, czy to nie jest Valhalla.pl, która była później, bo na Valhalla.pl wygrałem telewizor i Blu-raya kilka lat temu. Dzisiaj już portal nie istnieje, ale właśnie to była strona, nie wiem, czy to jest ta strona, tam to się nazywało Valhalla.pl. Kiedyś ogólnie to cały internet polegał na tych stronach, ludzie się tym jarali, siedzieli na tych forach, dzisiaj to wszystko jakby wiecie, gdzieś się rozmyło, nie? Dzisiaj chyba firma, co robi strony internetowe, to raczej nie ma co do gara włożyć, coś mi się wydaje. Już dzisiaj wiecie, wszystkie strony to lepiej zamiast strony mieć Facebooka, masz większe zasięgi, eleganckie w ogóle zarządzanie całym tym profilem, także nie ma sensu dzisiaj chyba stron nawet posiadać. Kiedyś to był taki moment, kiedy wszyscy mieli swoje strony. Nawet ja miałem swoją stronę internetową. A potem jakby to wszystko umarło, nie? Cyberpunk. Bond. Znowu Cyberpunk. Mamy jakieś reklamy. Tenchi in Tokyo. Goddammit. Co to jest w ogóle? Wygląda srogo. Powiem Wam, że żaden z tych screenów, które tutaj widzę, nie zachęcił mnie do obejrzenia tej chińskiej bajki. Wręcz mnie odrzuciło. No na przykład to. Co to w ogóle jest? Jakieś japy rozdarte. O Boże. Tipsy, triki. No i konkurs Atlantis. Dobra, jedziemy z drugim numerem. Ile tam czasu nabiło już? Goddammit, 28 minut. Dobra, na okładce mamy oczywiście cherubinka z Messiah. No dobrze. Drugi numer. To jest numer 77, marzec 2000. Z nowości, proszę bardzo, Messiah z papieżem reklama. Chyba była jakaś chryja nawet swojego czasu o to, że była reklama z papieżem. Coś tam było, coś tak mi się kojarzy, że coś tam było w związku z tym, ale nie pamiętam. No dobra.
Return to Castle Wolfenstein. Niewiele tutaj można. Scout? Zupełnie nie kojarzę, co to za gra. Scout, okej. Planescape Torment, wywiad z twórcami. Emilian Kamiński, okej. Call of Cthulhu. O, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, czyli gra, którą żeśmy tyrali na streamie. Pojawiła się ona na PC, jak i na Xboxie. Wiele osób mówi, że to straszny, zabugowany syf. Ja uważam, że to jest absolutny klasyk i stawiam ją obok Trespassera. Powiem Wam, że tutaj z tych screenów wygląda to trochę inaczej niż finalnie. Chyba nawet gorzej. Wydaje mi się, że potem zmienili silnik. Tak to wygląda. Widzę, że to są jakby pierwsze etapy produkcji, które zupełnie nie mają odniesienia do tego, jak to wyglądało finalnie. Fajnie. Devil Inside, wiele osób się pytało, czy pojawi się Devil Inside, w to było grane. To była gra, w której mieliśmy coś na zasadzie takiego show telewizyjnego. Ciężko mi powiedzieć, że to był survival horror. No w zasadzie tak, było tam dosyć więcej strzelania niż używania przedmiotów, ale było to taka strzelanka. Może kiedyś, nie mam jej aktualnie w domu, ale może kiedyś do niej wrócę. Skończyłem tą grę, ale nie miałem jakoś, że mi się jakoś super podobało, tak? Natomiast no, pomysł był fajny, że to było niby ten show taki telewizyjny, to było nawet w porze, ale... Max Payne. Pierwszy Max Payne wyglądał troszkę jak taki klon Quake'a, chyba 2 czy 1, natomiast tutaj już mamy bardziej tą wersję, jak finalnie będzie wyglądał Max Payne. Chociaż widać, że jeszcze jest to takie nieociosane, te postacie wyglądają trochę tak sztywno, ale pewnie to już chwilę przed premierą, nie? A nie, daty premiery tej gry nie znają nawet twórcy, jest napisane, więc... Chyba jeszcze nawet nie określili, kiedy ta gra wyjdzie. Anachronox. Nie wiem, co to jest. Deus Ex. O ja! Słuchajcie, pierwsza zapowiedź Deus Exa. W Deus Exa to się grało, słuchajcie. Deus Ex to był absolutny klasyk. Podobało mi się to, że mogłeś w Deus Exie wiele misji rozwiązać na swój własny sposób. To było świetne. No i oczywiście to potem zostało przeniesione nawet do tych nowych Deus Exów, Bunt Ludzkości czy Mankind Divided, gdzie w zasadzie rozwiązywałeś problem w zależności od tego, jakie miałeś wszczepy. Fajne to było, naprawdę fajna gierka, chociaż faktycznie ta pierwsza część zestarzała się dość brzydko. Ja jakiś czas temu, nie wiem, czy do Pogadajmy, potrzebowałem zgrać kawałek Deus Exa 1 i odpaliłem i faktycznie to już nie wyglądało tak dobrze, jak pamiętałem, natomiast no, gra była mega rozbudowana i spoko. No i to była ogólnie ta historia tutaj w tym pierwszym Deus Exie, to tam pracował na tym Warren Spector, to jest uważana za naprawdę taki majstersztyk, nie? Tam połączenie tych wszystkich elementów jakichś tam narracyjnych sprawiło, że ta historia naprawdę spoko wyszła. Invictus, nie wiem co to jest Invictus, jakiś RPG, więc nie dziwię się, że nie znam. Formuła 1 Grand Prix 3 nie grałem i Rally Masters też nie grałem. Fight Combat, Stormbird, co to jest w ogóle? Tachyon The Fringe, nie znam. Silent Huntera znam, ale to część pierwszą, 2 to nie grałem już. Tak jak mówię, to są tytuły, które już mnie wtedy zupełnie nie interesowały. Gunship, World War II Online. Boże, jaka paskudna grafika w tym jest. Golem też nie grałem, słuchajcie. Golem to była polska gra, to się nazywało Watergolem? Watergolem. Szczerze mówiąc, gdzieś mnie to ominęło. Znaczy to jest typ gry, który mnie zupełnie nie interesował swojego czasu. Więc dużo nowości w ogóle. Tridonis. Nie wiem. Majesty. Sovereign of Ardania. Ok. Space Empires 4. Combat Mission. Co ja tak mało w te gry grałem? Dlaczego tak mało grałem w marcu 2000? No i mamy znowu zapowiedź Messiah. No to już nie będę o tym mówił drugi raz. Kolejna zapowiedź Messiah. Soldier of Fortune. O, god damn it. Soldier of Fortune to była giera. God damn it. Grałem ją oczywiście na PC-cie. Na premierę. Miałem chyba ruskiego tłoka, albo miałem, Tarkin kupił tłoka i miałem wersję przegraną, nie? I słuchajcie, no to, że można było odstrzelić komuś japę, albo rękę, albo nogę, albo pastwić się nad
trupami, to było piękna gra, piękna gra. Soldier of Fortune przeszedłem chyba, nie wiem, z 7 razy. I za każdym razem uważałem, że to jest świetna gra. No poziom brutalności Soldier of Fortune na tamte czasy to był absurdalny. Moment, w którym strzelałeś na przykład z Desert Eagla komuś w japę i mu wywalało głowę albo w głowie powstawała wielka dziura. No piękne wspomnienia z dzieciństwa mam, piękne, naprawdę. Świetna gra, świetna gra. Nawet bym sobie zagrał jeszcze raz Soldier of Fortune. Wiem, że pojawiły się na konsolach, między innymi na Dreamcastie, natomiast ja najchętniej zagrał sobie w tą wersję PC-tową, ale obawiam się, że dzisiaj jakbym zagrał, no to by mnie troszkę odrzuciło, szczególnie ta jakość grafiki, która no, na pewno się mocno postarzała, bo FPS-y się ogólnie bardzo paskudnie starzeją, ale piękne to były czasy. Slave Zero. Slave Zero grałem w jakieś demko, to był taki robocik duży, którym się, taki mech można powiedzieć, którym się chodziło po takim mieście, aczkolwiek poza to demko, które grałem, nic więcej o tym nie mogę powiedzieć. Nie była chyba to gra, która mnie jakoś specjalnie zainteresowała. Final Fantasy VIII, słuchajcie. Po siódemce, przyznam szczerze, że po Final Fantasy po siódemce byłem mocno rozczarowany, bo to było jawiło się jako coś w ogóle mega ekstra, w ogóle najlepsza gra na PlayStation, w ogóle geniusze z Japonii. Zagrałem w tą siódemkę i mi się nie podobało ogólnie. No te postacie, słuchajcie, te małe postacie ze stemplami zamiast rąk, no to było dla mnie żenujące, nie? Te cutscenki, które miały być w ogóle, ach, jakie piękne cutscenki, okazały się gnojowicą. No i nie byłem zadowolony z tego, powiem. Skończyłem siódemkę, ale szczerze mówiąc nie rozumiałem, co ci gracze widzieli w tej siódemce, bo to ani nie było fajne, ani i te randomowe pojedynki. No i nadszedł czas Finala 8, w którym poprawiono elementy, które mi się nie podobały, czyli nie było już postaci ze stemplami, ale chodziły podczas poruszania się, jak i w walce występowały te same modele postaci. Wiem, że to jest niuans i dlaczego Ci się to nie podobało, ale mi to przeszkadzało, słuchajcie. I ogólnie Final Fantasy VIII stawiam o wiele wyżej niż siódemkę. Bardzo mi się podobały cutscenki, tu były cutscenki mistrzostwem świata. Nawet dzisiaj uważam, że prezentują się godnie i wyglądają super. Naprawdę pod kątem oprawy dla mnie Final Fantasy VIII w tamtym czasie to było mistrzostwo. I pamiętam, że kończyłem finala i mówię, kurde, jaki ten Final Fantasy VIII jest dobry. A tutaj ocena, słuchajcie, 6/10, czyli no według recenzentów i pewnie wielu graczy spadek formy. A ja uważałem, że jednak 8 jest o niebo lepsza od 7. I najchętniej bym zagrał właśnie w taki remake 8, jak zrobiono ostatnio 7 remake, nie? To 8 chętnie bym zagrał, bo te wszystkie tamte porciki, no to podbijają rozdzielczość, ale to nie jest to. Ogólnie od dawna noszę się z zamiarem zrobienia materiału o 8, bo mam wersję PC-tową, tą wersję taką, tą vanilla PC-tową, oryginalną, nie żadne tam remastery i inne pierdoły. Ale jakoś nie mogę się zebrać, słuchajcie. Ale gra jest świetna. No dobra, gra jest świetna. Uważam, że jest fenomenalna. 8. Demise. Nie znam. Hazard. 2/10. To jakiś srogi tytuł widzę. Dragonfire. 2/10. Wiecie, zastanawiam się nad jednym. Zobaczcie, tutaj mamy dwie gry i poświęcenie 2 stron grom, które dostały oceny 2/10. O ile to jeszcze mogę zrozumieć, bo mamy tutaj jakiegoś dystrybutora i to jest Topware, który wydał tą grę w Polsce, o tyle Hazard, no nie mamy jakby żadnej informacji na temat wydania tego w Polsce, więc nawet nie wiadomo, czy ta gra się w Polsce pojawiła. Jaki był sens tworzenia recenzji? No rozumiem, że tutaj Topware mógł zapłacić, tak, za tą recenzję na przykład, żeby zrobić tam. Ale robienie recenzji jakiegoś Hazarda, którego pewnie nikt nigdy nie zagra, no to jest bez sensu dla mnie, nie? W ogóle takie gry, takie recenzje gier 2/10 malutkie powinny być na pół stroniczki, jedna stroniczka, 2 gry. Hazard, Dragonfire i pyk, lecimy dalej. A tutaj poświęcanie czasu jakimś gniotom, którym się to po prostu nie należy, tak? Le Mans 24 godziny to nie grałem, James F18 nie grałem, Car, nie grałem w Cara, The Simsy grałem, w pierwsze Simsy. Dzisiaj to jest wstyd przyznać się, że grałeś w Simsy trójkę, ale w Simsy 1 grałem i to nie jest wstyd. Bo to było coś nowego, słuchajcie. Simsy 1 była czymś naprawdę takim nowym, świeżym i z pewnym jakby pomysłem. Chociaż, no tak jak pewnie większość z Was zauważyła i grała w Simsy 1,
Simsy pod prysznicem miały mozaikę, nie było widać pindoli, więc dla osób, które chciały oglądać pindole i cycki, powstała inna wersja, która się nazywa Singles. Singles polegała na tym, że mieszkało w jednym pokoju, miałeś dwoje osobników, no, niezależnych jakiej chciałeś płci, mogły być kobieta i mężczyzna, mogły być dwie kobiety i tam oczywiście mogłeś zdjąć majty, były pindole, były cycki, wszystko było. Co chciałeś mogłeś oglądać. To były Simsy prawdziwe, a to jakieś pierdoły tam wzięli, pozamazywali, nie wiadomo po co, ale Simsy były spoko. No, te pierwsze Simsy, oczywiście każdy robił patologiczną rodzinę, to jest oczywiste, że się bili albo tam stawiałeś krzesło i zamykałeś im dostęp do lodówki, oni umierali, albo robiłeś basen bez drabinki i Sims po prostu tonął, bo nie umiał z tego basenu wyjść. Takie eksperymenty się robiło. Ja tworzyłem dysfunkcyjne, patologiczne rodziny i patrzyłem, co się stanie. To było ogólnie spoko. Także Simsy były w porządku, te pierwsze. Były takie, miały fajny pomysł na siebie. To było naprawdę coś nowego. Potem to już dwójki już nawet nie sprawdzałem, bo to już... A trójka to już, nie wiem, czy czwórka w ogóle Simsów wyszła. Chyba nie, ale... Potem tych dodatków zaczęli dodawać, nie? Jakieś meble z Ikei, dodatki do Simsów, meble z Ikei. Chryste panie, co tam się działo. Ale to było jedynka była dosyć śmieszna. Faraon.pl, nie grałem. Co on chce mu tu plaskacza przywalić? Tak wygląda, jakby chciał plaskacza przywalić, nie? Mówi, typie. Menadżer 2000, Floyd. O kurna. Słuchajcie, Floyd dostał ocenę 1 na 10. 1 na 10. Co to jest za gra, słuchajcie? Chyba trzeba by to sprawdzić, nie? Trzeba by chyba to sprawdzić, tego Floyda kiedyś. 1 na 10. Wygląda srogo. Toy Story 2. W Toy Story 2 o dziwne grałem. Miałem wersję piracką. Nie wiem, kto to kupił. Tarkin chyba kupił i ja sobie potem to przegrałem. Nie pamiętam tych screenów, bo te screeny tutaj, co się bokiem biega, to są z Toy Story, ale one są chyba z Mega Drive'a. To nie jest z Toy Story 2. To są zupełnie screeny nie z tej gry. Ta gra była trójwymiarowa cała. No bidna taka, biegało się bazem i w zasadzie nie pamiętam, co tam się robiło, szczerze mówiąc. Plakat z Final Fantasy VIII, plakat z Messiah, Bugs Bunny Lost in Time, co ciekawe, też grałem w Bugsa Bunny'ego Lost in Time. Nawet fajne to było, to taki platformerek, których mi w tamtym czasie troszkę brakowało. Lubiłem ogólnie platformerki i te gry ogólnie z Warner Brothers, z tymi postaciami z Warner Brothers były ogólnie dosyć fajne. Kto pamięta na przykład Dog Ship and Wolf chyba, tak? To było świetny tytuł z Willy Coyotem, który musiał psu podkradać te barany czy tam owce i to było w takiej dość prostej grafice cel shadingowej, ale to było świetne, słuchajcie, uwielbiałem tą grę. No i w Bugsa Bunny'ego też grałem. Lost in Time. Jeszcze Andrzej mi na drukarce kiedyś okładkę robił do tego. No i dobra, Atlantis, Battle Arena Toshinden, Final Fantasy VIII. Jestem ciekawy, dlaczego Final Fantasy VIII dostał tylko, słuchajcie, 6. Dziwna rzecz. Ja bym dał więcej. Diamond Viper, znowu jakaś karta graficzna. Co to jest? Diamond Viper S3 Savage? O Chryste Panie. To nie może się dobrze skończyć. No ale cena 800 zł. Creative Webcam Go. To co to jest? Force Feedback Mouse? What? Force Feedback Mouse? Naprawdę? Musi być strasznie niewygodne. Wiecie co to jest Force Feedback? Że stawia opór, nie? Aż mi się nie chce, aż sobie nie wyobrażam tego, jak można myszką sterować, która stawia opór. Po co? W jakim celu? Po co w ogóle to stworzono? Po co w ogóle twórca tego gówna żyje? GeForce 256 podsumowanie. No i mamy tutaj, słuchajcie, podsumowanie, porównanie różnych GeForce'ów. Z tego co widzę, jakiś mamy Gilmont Prophet 3D, Elza Erasor, Annihilatory, Winfast. No ogólnie tutaj te oceny, znaczy te wyniki są dosyć zbliżone, tak, ale najważniejsze, że mamy tutaj na końcu smutnego Voodoo 3000, który w zasadzie już ledwo zipał tam w porównaniu do tych, chociaż
Słuchajcie, widzę, że na przykład Quake 3 w 1024 działał lepiej na Voodoo. Może to być dlatego, że były one Quake miał sterowniki od razu, na przykład pod Voodoo robione, dlatego mogło to działać lepiej. Tu mamy, słuchajcie, kartę z okularami 3D. Widzicie? To już wtedy było, w 2000 roku, słuchajcie, VR 3000. A teraz mamy hełmy, a kiedyś, zobaczcie, teraz mamy hełmy, nocniki na cały łeb, a kiedyś tylko okularki były i już działało. Świetnie. Kierownicę Trustmaster. O, tu mamy Maxi Sound Fortissimo. Gilmont. Tak się czyta? Gilmont. Przychodziłeś do szkoły i mówiłeś: ziomki, wy to macie jakieś tam Sunblastery i inne gówna, a ja mam kartę Gilmont. I co? I byłeś arystokrata pecetowy. Technologie dźwięku 3D. O Chryste Panie. Kronika XXI wieku, oczywiście Optimus, potem była kronika XIX wieku, pierwsze połowy XVIII, środka XVIII wieku, lat 40. XVIII wieku, kronika końcówki XIX wieku, także można było trzaskać tych nieskończoną ilość. Londyn, proszę bardzo, wirtualna podróż, Optimus Pascal, na przykład wirtualna podróż Radom, wirtualna podróż Łódź, no Łódź to jeszcze, można coś zobaczyć, ale wirtualna podróż Sosnowiec na przykład. Optimus miał całą masę pomysłów, sypali tym jak z rękawa, nie, w ogóle. Wirtualna podróż Pabianice, polecam. Fizyka z serii Matura 2000, testy multimedialne, oczywiście Optimus. Atlas Świata, zgadnijcie kto produkował, Optimus. Atlas Polski, Globus Polski, również robił to Optimus. Także oni mieli całą masę pomysłów na to. O, znowu mamy personal info. Kogo tu mamy? Może znam któregoś z tych typów. Nie znam. Graficy. Wow. The X-Files. System animacji szkieletowej Half-Life. Spoko, nawet książki są w Polsce to nie było czegoś takiego. Nie było takich książek, publikacji dostępnych, na przykład animacji. Ja pisałem pracę magisterską, z animacji postaci. Także jakąś tam wiedzę na ten temat miałem, bo dzisiaj to pewnie już przestarzała wiedza, ale miałem. Danger Zone, Top Gun Gunman, poradnik dla gracza. Tam gdzie diabeł chodzi dobranoc, Quo Vadis, dobra, net, news, internet, Trekworld, czyli o Star Treku, dalej, fanfiction, pierdoły, cyberpunk, science fiction, o, Dark City, to był fajny film. Pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że to lepszy od Matrixa. Dark City, panie, lepszy od Matrixa. I pamiętam, że obejrzałem ten film, fajny ten film, ale czy był lepszy od Matrixa? No nie sądzę. Ale film był spoko. Polecam, nawet dzisiaj. Chyba Kiefer Sutherland grał, nawet nie wiedziałem. Star Trek Next Generation, a gdzie są te opisy tych, czyli te opisy tych gównianych gier skończyły się tylko po jednym numerze, rozumiem, tak? Bo już widzę, że już potem tego nie ma. Cały Secret Service, nie? Coś zapowiadają i potem nie kończą. Co to jest? Nareszcie cię stać na prawdziwą rozgrywkę. Co to jest w ogóle? Oryginały tańsze niż piraty. Ekstra gra. Okej. Dobra. 78 numer. Ile tam nabiło? 48 minut już. Na okładce mamy grafikę z Noxa chyba. Chyba to z Noxa jest. Dobra, zobaczmy co tu mamy ciekawego. Z nowości. Z nowości. Co to są za gry w ogóle? Nie wiem w ogóle co to są za gry. Nic wam nie powiem, bo nie wiem nawet co to są za screeny z czego. Ciężko rzec. Jakieś dziwne te nowości. Co tam mamy? Team Fortress. O, Gabe Newell. Zobaczcie, jeszcze jaki chudy kiedyś był. Chudy i przystojny. A teraz? Upadł się na Steamie. Upadł się na kluskach na parze.
Team Fortress i Team Fortress. No, Team Fortress to był taki modzik do Half-Life'a swojego czasu. Wielu ludzi grało, no czy chyba z Team Fortressa w ogóle wyszedł koniec końców Counter-Strike, tak mi się coś kojarzy. Że to był taki protoplasta chyba Counter-Strike'a. Jeżeli nie, to mnie tam poprawcie, ale wydaje mi się, że tak, że na początku był Team Fortress i potem jakby z tego wyszedł Counter-Strike. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy grałem w Team Fortress. Może tak, nie pamiętam. Ale po sieci mało grałem wtedy, więc... Szturmowik, dobra, nieistotne. TIF 2 The Metal Age. To było grane, dwójka. No pierwsza część była świetna, no więc dwójka w zasadzie troszkę kopiowała to, co było w części pierwszej. Działało to na silniku Quake'a. Aczkolwiek powiem Wam tak, The Metal Age mi się mniej podobał niż część pierwsza. W Metal Age prowadzono takie więcej tych maszyn na parę, tak bardziej poszli w stronę steampunka. Znaczy to nie znaczy, że mi się nie podobało, bo mi się bardzo podobał TIF 2, ale mniej niż część pierwsza. Tak? Natomiast to były takie w zasadzie można powiedzieć, że dodatkowe poziomy, bo tam nie za wiele się zmieniło pod kątem oprawy, jeżeli chodzi o TIF'a 2. Natomiast no, gra była nadal spoko, no, nadal uważam, że jest w porządku, ale najbardziej mnie irytowały te takie cyborgi steampunkowe, czy tam te roboty, które łaziły po tym, nie można było ich pacyfikować. Natomiast no, zawsze uważałem, że TIF jest spoko grą, więc... Poza tym mam nadal drugą płytę Tarkina do TIF'a 2, za co się obraził swojego czasu. No dobra, Alone in the Dark 4. No Alone in the Dark 4 to jeszcze były czasy, kiedy dobry Alone in the Dark wychodził i czwórka była niezła. Faktycznie było mocno to takie w stylu Resident Evil. Nawet mieliśmy dwie postacie, bo znaczy w zasadzie w Rezydencie w jedynce były dwie postacie, bo potem już w dwójce i trójce był zawsze Edward, a tutaj znowu wróciła ta kobitka. I to jeszcze było fajne. Fajny był pomysł z tym najpierw oświetlaniem latarką przeciwników. To było całkiem niezłe. Zagrałbym sobie ogólnie w Alone in the Dark 4, bo to była niezła gra. I sprawdzała się jako całkiem nieźle jako survival horror. No potem już niestety jakby popsuli całą markę, wydając tego trójwymiarowego Alone in the Dark całkowicie, który był ogólnie strasznym krapem, ale potem jeszcze wyszedł jeden Alone in the Dark. Nie pamiętam jaki tytuł był. To 2 lata temu chyba wyszedł. Nawet mam go gdzieś jeszcze. Ale nie pamiętam jak on się nazywał. Kurde. Ale to też był straszny krap. Natomiast no ten jeszcze Alone in the Dark trzymał poziom, nie? Star Lancer i Freelancer. Chyba nie grałem w te rzeczy. Shogun Total War. No, Shogun. Shogun to była pierwsza gra, na której zobaczyłem, jak działa GeForce 256 u mojego kumpla ze studiów. No to odpadłem, słuchajcie, jak to działało w ogóle, masakra. Chociaż Shogun nie miał jakoś specjalnie super grafiki, bo to wszystko było oparte na sprite'ach i na trójwymiarowym tle, ale no zrobiło to na mnie wrażenie, nie ukrywam, zrobiło. Arcanum, nie znam. The Steamworks and Magic Obscura, nie znam. Heavy Metal Fuck 2. Niektórzy z Was widzieli, że mam wersję ruskiego tłoka z ruskim tłumaczeniem, które jest po prostu tragiczne. No taka gra, powiem Wam. Oglądałem tą kreskówkę Heavy Metal 2, jedynkę też widziałem, ale dwójka była nawet spoko. Natomiast gra była taka... No nie była to zła gra, ale tak raczej nie pałam chęcią zagrania w nią drugi raz. A wiele osób mnie naciska na to, żeby zrobić ten materiał z tego tłumaczenia, które rosyjskiego heavy metal. Możliwe, że jestem jedyną osobą na świecie, która posiada tą grę z ruskim tłumaczeniem. Także może kiedyś jeszcze się do tego zabiorę. Natomiast no... Dziwne to ogólnie, dziwna to była gra. Zobaczcie tę laskę, jaka w ogóle wygląda, jak miała jakieś coś jej z twarzą stało. Ale oczywiście cyc musiał być, no bo jak? Cycki to podstawa. Arcatera, The Dark Brotherhood. Też nie grałem, aczkolwiek czytałem jakąś recenzję o tym, że ogólnie gra nawet spoko wyszła, ale nie grałem. Dogs of War. Private Wars. To trochę chyba jak Spec Ops. Te pierwsze wersje Spec Ops, a właśnie nawet tu jest napisane, że być może dostaniemy grę, która pobije na głowę Spec Ops, Delta Force czy też SWAT 3. No chyba nie pobili, bo nie wiem, czy ta gra w ogóle wyszła, bo nie przypominam sobie. Enemy Engaged. Comanche versus Hokum. Okej.
Need for Speed Porsche Unleashed. Wiele osób bardzo miło wspomina Porsche Unleashed, bo to chyba było, to wyszło też na PlayStation, o ile dobrze pamiętam. No, to było dosyć takie troszkę złamanie zasady całego Need for Speeda, bo mieliśmy w zasadzie całą grę poświęconą tylko jednej marce, czyli Porsche, i to było takie dosyć dziwne swojego czasu. Grałem w to oczywiście, ale nie mogę powiedzieć, że to był mój ulubiony Need for Speed. Bardziej wolałem pędzić jakimś Lambo albo czymś niż Porszakiem, ale widocznie mieli chyba taką umowę z Porsche, żeby zrobić tylko o ich samochodach grę i tak wyszło. No, grałem w nią oczywiście, ale no, nie była to moja ulubiona część Need for Speeda. O, i mamy Star Wars Force Commander, o którym wspominałem wcześniej, czyli RTS-ik całkowicie jakby w trójwymiarze. Niestety nie ogarnęli tutaj sterowania, a i przy okazji gra nie działała za szybko, no i była dość brzydka, chociaż faktycznie zobaczyć w 3D na przykład kroczące AT, ATI, ATST, no to robiło to wrażenie, powiem Wam, ale no niestety jeszcze na tamte czasy komputery były za słabe, sama grafika była na poziomie niestety, która nie pozwalała wygenerować jakichś fajnych trójwymiarowych obiektów, więc wszystko to wygląda jak zbudowane jakichś z paskudnych kloców. To chyba są szturmowcy, którzy wyglądają po prostu jak pudła z tektury ułożone na sobie. Także nie zdobyło to zbytnio dużej popularności niestety i gdzieś to umarło. Próbowałem w to grać, przeszedłem kilka misji, ale też się odbiłem od tego. A jako, że jestem w ogóle, wiecie, fanem Gwiezdnych Wojen, jeżeli się od tego odbiłem, to znaczy, że musiał być naprawdę źle. MDK 2, no właśnie, niektórzy mówią, że lepsza część, ja uważam, że trochę gorsza. Znaczy nie była zła, ale uważam, że pierwsza część była lepsza. Tutaj już całkowicie poszli oczywiście w trójwymiar. W pierwszej części MDK przypominam, że postać była sprite'em, natomiast tutaj już była całkowicie trójwymiarowa. No i dodano tę misję, gdzie sterowało się doktorkiem i sterowało się tym psem. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Znaczy, no, w pierwszą część, powiem Wam, że jak robiłem materiał, to było grane kilka lat temu, nadal mi się grało fajnie, nadal ta gra miała w sobie to coś, natomiast do części drugiej jakoś nie mam mocy, żeby zasiąść i ją jeszcze raz przejść. Nie wiem, znaczy, że coś w niej nie było. Może już nie było tej świeżości, która była w pierwszej części. Może to już było za bardzo jakby odcinanie kuponów i no pierwsza część za sprawą tego karabinu snajperskiego zamontowanego w hełmie, co widzimy tutaj, no to było dosyć nowatorskie, tak, swojego czasu. Albo to, że mogłeś typowi wystrzelić cygaro z japy albo coś takiego, no to było fajne, a potem już tak nie wiem, coś nie za bardzo już tutaj grało w mojej opinii. Może kiedyś jeszcze wrócę do tego, chociaż z tego co pamiętam, moje pierwsze skojarzenie z MDK 2 to to, że gra była za bardzo przekombinowana. Nie wiem, czy to jest prawidłowe skojarzenie, czy nie, ale wydaje mi się, że coś w tym jest. No i Tekken Tag Tournament. No słuchajcie, no po części Tekkena trójkę to się grało, wszyscy grali w Tekkena trójkę, to wiadomo, ale to jak wyglądał ten Tekken Tag Tournament, który pojawił się oczywiście na PlayStation 2, chyba jako tytuł startowy, no to była masakra, słuchajcie, te postacie to był fotorealizm. Zobaczcie Ediego Banana, no po prostu wygląda fantastycznie. No powiem Wam, że robiło to wrażenie, kurde, robiło to wrażenie. No te screeny tutaj, oczywiście wiedziałem, że w to bardzo długo nie zagram, bo nie miałem PlayStation 2 i raczej się nie zanosiło, że będę miał w najbliższym czasie. Poza tym byłem wtedy oczywiście głównie graczem PC-towym, ale już tak patrząc na to, bo nie wiem, czy to jest oczywiście nie są screeny z PlayStation 2, tylko to są z automatu arcade, bo wtedy chyba jeszcze PlayStation 2 albo wyszło, albo było już za rogiem, ale no dobrze wyglądał ten Tekken. No. Co ciekawe, wersja na PlayStation 2 Tekken Tag Tournament wyszła na zwykłej płycie CD, nie wyszła na DVD. Część gier na PlayStation 2, nie wiem, prawdopodobnie z powodu cięcia kosztów wychodziła na zwykłych płytach CD. Właśnie Tekken Tag był właśnie takim przykładem gry, która wyszła tylko i wyłącznie na płycie CD. Ciekawe. Ogólnie powiem Wam, mam tą grę, mam na PlayStation 2, może muszę sobie ją kiedyś odpalić i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście to nie ma dzisiaj startu, bo to potem ta wyszła piątka Tekkena, czwórka, to w ogóle była zupełnie inna jakość tej grafiki. No ale to jako na tytuł startowy PlayStation 2, no to był dobry wybór, bo Tekken 3 był jednak grą, która w pewien sposób zdefiniowała pierwsze PlayStation. No dobra. No i znowu mamy Messiah, słuchajcie, 3 numery i w 3 numerach Messiah, no god damn it.
Deep Fighter. Jakieś podwodne klimaty. Płetwonurków. Soldier of Fortune. No to już nie będę drugi raz. O, mamy, zobaczcie, strefy krwi, więc to było podzielone tak, że postacie były podzielone na fragmenty, które można było im odstrzelić, tak? Więc mogłeś odstrzelić im stopę, rękę, głowę. To fajny pomysł był, słuchajcie. Potem chyba w drugiej części Soldier of Fortune, która się nazywała chyba Double Helix, to już nie było takie fajne. Ogólnie Double Helix był raczej takim dosyć krapowatym tytułem, ale ta pierwsza część, kurde, no. Na początku jak się schodziło do metra i był taki moment, kiedy policjanci zatrzymali chyba 2 czy 3 tych bandytów i mogłeś na nich wykonać egzekucję, strzelając im w głowę, no. Piękne mam wspomnienia z dzieciństwa, piękne. Dobra, Nox to nie grałem, to już wiemy. Invictus też nie, to pomijamy. Theocracy, też nie grałem w Teokrację, nie wiem co to jest. Ubisoft to wydał. Trochę wygląda jak jakieś takie budowa miasta, widzę, że ludziki se tam biegają jakieś Grand Prix World, ok. Sid Meier's Antietam. Nie grałem już. Sid Meier potem dużo tych gier wydawał, takich właśnie, ale powiem Wam, że chyba te najbardziej popularne gry były najlepsze, czyli Cywilizacja i Piraci. Ja uważałem, że zawsze Piraci jest najlepszą grą Sida Meiera, ale tam było dużo. Był chyba Sid Meier Railroad Tycoon, coś takiego chyba o budowie kolei, a to było jeszcze w wczesnych latach 90. gdzieś pamiętam, że to wyszło. To chyba na kanwie popularności Cywilizacji pierwszej, potem Sid Meier zaczął kolejne tytuły wydawać. No ale miał web facet, nie? No ma web nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś w ogóle wydaje Sid Meier, ale swojego czasu miał web do strategii. Nie mały. Superbike 2000 i Extreme Biker. Świetnie. O, jaki smuteczek. Stronę mi się wyrwała. O. Już nie jest funkielnówka nieśmigane. Stephen King F13. Co? Co to jest? Straszny syf jakiś. Zobaczcie, 3/10. Tu mamy jakiś King of Dragon Pass. Ok. Case closed. I co tu mamy? Airport, czyli zarządzanie lotniskiem. Boże, jaka ohydna grafika. Zobaczcie, jakie postacie, nie wiem czy to widzicie, postacie mają po prostu sześciany zamiast głów. Paskudne. Scout. Nie znam. Archomage. Też nie znam, nie wiem co to jest w ogóle. Hokus Pokus Różowa Pantera, no to co mówiłem, wiele osób pamięta, szanuje, kojarzy, bo wiele osób grało. Zwłaszcza, że gra była wydana w polskiej wersji językowej. No i tam dobrze kojarzę, tam był Czarek Pazura, podkładał głos w Różowej Panterze. Tak mi się wydaje, że właśnie on tam był i przez to ludzie... O, no jest strefa zrzutu, zobaczmy co tu w strefie zrzutu mamy ciekawego. Czy któraś z tych gier już była w Zagrajmy w Krapa? Zobaczmy, albo może któraś się pojawi. South Park Rally nie było, ale było inny South Park. No nie ma tu jakichś strasznych syfów na razie. Aczkolwiek może w kolejnym coś się pojawi ciekawego. Duży opis Planetscape Torment, Tomb Raider The Last Revelation. No, Tomb Raider Last Revelation był powrotem do formy, powiedzmy, Tomb Raiderów. Część trzecia to była jakaś w ogóle totalna porażka, no ale czwórka jakoś tak jeszcze troszkę, a piątka to było Chronicles chyba, to już był taki syf okrutny, że głowa mała. Opis znowu Finala, no fajnie wygląda, zobaczcie, nawet te samony jak wyglądało, o wiele lepiej niż w 7. Naprawdę wyglądało świetnie ta 8. Might and Magic 7 opisy, Soul River, Atlantis, Super Slim Speakers. Jakiś był taki, słuchajcie, trend w tamtych latach, że głośniki były białe i zawsze miały tą szarą, taką tą membrankę, tylko że te białe głośniki jak stały, to z czasem robiły się żółte i wyglądało to ohydnie, ale był taki trend robienia właśnie w takim stylu tych wszystkich głośników i sprzętów komputerowych. Paskudny biały plastik i szare wykończenia. Super Slim wyglądają zabójczo, jednak pod względem technicznym jest jeszcze niewystarczająco dopracowany. Co w płytach piszczy? O, proszę bardzo, mamy, zobaczcie jak kiedyś płyty wyglądały, to nie to co teraz.
Mamy na przykład, co mamy ciekawego? Złącza pamięci, jeszcze DIMy. Tu mamy złącze AGP, to było coś nowego, bo kiedyś karty graficzne były na ISie. Tu mamy złącze ISA, to jest takie długie. Potem było specjalne jakby złącze AGP, tak, na karty graficzne. No i złącza PCI, które potem, dzisiaj są nadal złącza PCI, tylko nazywają się PCI Express. Natomiast złącza ISA już nie ma, to były w starych jeszcze płytach dostępne, dzisiaj z tego już się nie korzysta zupełnie, tak. Tutaj mamy podłączenia do dysków twardych jeszcze na IDE, czyli na takie były, dzisiaj mamy SATę, nie? To kabel po prostu podłącza, tutaj były takie bolce, które się w to wkładało, także no i to mniejsze złącze, bo są dwa duże IDE i to mniejsze złącze było na stację dysków. Ewentualnie, no nie, CD-ROM się podłączało pod złącze do dysku twardego. To była też takie ciekawe rzeczy swojego czasu, że na przykład na jednej taśmie IDE nie podłączało się CD-ROMu i dysku twardego z tego względu, że zawsze obydwa urządzenia działały z prędkością tego wolniejszego, więc dysk pracował Ci z prędkością CD-ROMu, więc zawsze trzeba było tam kombinować. Jeszcze na dyskach się ustawiało zawsze, czy dysk ma być slave, czy master. Dzisiaj pewnie by to ze względu na polityczną poprawność nie przeszło, ale kiedyś tak było, że się ustawiało, który dysk jest nadrzędny, tak? To były czasy. No dzisiaj to jest takie prostsze składanie komputera. Kiedyś to wymagało trochę jednak wiedzy, żeby to złożyć wszystko, nie? A dzisiaj to już jest takie plug and play tak zwane. Cytek SP550. O, mamy tutaj chipsety, słuchajcie. Intel robił od lat chipsety, więc to się nawet dzisiaj nie zmieniło. Ja mam na przykład na Z390, teraz są chyba na Z490 aktualnie płyty. Zawsze Intel robił chipsety do płyt. Natomiast warto wspomnieć jeszcze, że potem pojawiały się te wersje PCI na przykład w różnych tych, bo było PCI 2.1, bo potem był PCI 2.2. No i były te IDE tutaj, te wejścia miały również prędkości swoje. Były na przykład ATA 33, potem było ATA 66 i ATA 100 chyba ostatnie było, o ile dobrze pamiętam. No to w zależności od tego, jaką miałeś tą wersję ATA, one działały szybciej, te dyski miały szybszy transfer, tak? No i również te wejścia AGP na karty graficzne, podobnie jak dzisiaj PCI Express, były razy 1, razy 2, razy 4 i chyba razy 8 było ostatnie, nie pamiętam już jakie to było ostatnie te AGP. Że no to było jakieś, trzeba było wiedzieć po prostu, trzeba było mieć jakąś wiedzę z tego, jak chciałeś komputer złożyć, to trzeba było wiedzieć, żeby to razem do siebie pasowało. No dobra, co tu mamy? CD-ROM Philipsa. I co to jest? Skaner. Miałem jakiś taki skaner, znaczy nie akurat tej firmy, ale miałem taki skaner. Skanowałem swego czasu komiksy. Jeżeli czytaliście TM Semików Batmany zeskanowane, to były zeskanowane przeze mnie właśnie. Swojego czasu wszystkie należałem do grupy skanującej komiksy. Mieliśmy własny serwer FTP i właśnie ja skanowałem wszystkie Batmany TM Semików. Więc jak znajdziecie gdzieś na internecie, to moje skany. Dobra, co tu dalej? Dźwięki, muzyka, jakieś programy do muzyki, znowu archiwum Mix. Wtedy chyba nikt się nie interesował archiwum Mix, to już trochę umarło chyba wtedy. ODB, Danger Zone. No, wróciło o konsolach wreszcie, bo to w ogóle było i zniknęło. I słuchajcie, mamy tu zapowiedź. W dniu 4 marca odbyła się premiera nowego dziecka Sony, następczyni najpopularniejszej konsoli do gier, czyli PlayStation 2. No, zobaczmy, co tam od PlayStation 2 jest napisane. Kilkukrotnie potężniejsze możliwości techniczne niż te tkwiące w poczciwym Playaku pozwolą nam na podziwianie wręcz olśniewającej grafiki. O wiele lepszej niż ta, którą widzimy na najnowszych automatach, czy też konkurencyjnej maszynie Dreamcast. No, z tym się warto zgodzić, tak? I tutaj jest jeszcze, słuchajcie, warto zaznaczyć, że gdzieś tam płynie Dolphin Nintendo. Oczywiście tutaj chodziło o GameCube'a, ale póki co PlayStation 2 jest najpotężniejszą konsolą, jaka może zagościć w naszych domach. No dobra, zobaczmy ceny. Cena konsoli będzie wahała się około 39 800 jenów, $375. Niestety, przywiezienie jej do naszego pięknego kraju to wydatek rzędu
3000 zł plus około 300 zł za grę. Taniej, drożej niż teraz gry były kiedyś. Zobaczmy, co mamy jeszcze tutaj ciekawego. Urządzenie można postawić zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Oprócz konsoli zestaw zawiera DualShock Analog Controller drugiej generacji, w którym analogową czułość posiadają prawie wszystkie przyciski, oprócz Start i Select, oraz PlayStation 2 Demo Disk z demami oraz pokazówkami nadchodzących gier. No spoko. Ludzie się jarali tutaj tym. Ten z Secret Service'u, któryś typ, czy tam z PSX Extreme, ściągał za 3000 z Japonii, czy tam ze Stanów swoją konsolę. Kiedyś tam czytałem o tym. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy ciekawego. O, fani w Ameryce i Europie mają otrzymać PlayStation 2 już w wakacje. Cena nie została jeszcze ustalona, ale nie powinna przekraczać równowartości 1500 zł. No ciekawy jestem, ile kosztowała PlayStation 2 na premierę. Chyba wydaje mi się, że 1500 to chyba ze 2,5 kosztowała. Możecie wpisać w komentarzu, jak pamiętacie. Ja niestety nie pamiętam premiery PlayStation 2, bo nie byłem wtedy konsolowcem, ale jestem ciekawy, jakie to były ceny wtedy rzędu za konsolkę. No i zobaczmy, jakie mamy tutaj gry, słuchajcie. No to mamy tak, Ridge Racer 5, Gran Turismo 2000, Tekken Tag Tournament i Dark Cloud. No powiem Wam, że Rooster, czekajcie, jest jeszcze jedna strona, nie ma. Rooster gier był dobrze dobrany. Gran Turismo, Ridge Racer i Tekken, no to były takie tytuły, które były mega znane, słuchajcie, na pierwszym PlayStation, więc nic dziwnego, że były to tytuły, które pojawiły się na starcie PlayStation 2. Zobaczmy, Tekken Tag Tournament to tytuł niewymagający bliższego przedstawienia. Genialne mordobicie, które z pewnością przysporzy producentowi kasy i klientów, a to za sprawą ogromnej sprzedaży. Nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ wszelkie niezbędne informacje podałem w dziale Combat Corner, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych. Przecież tu nie było Combat Corner, zaraz. Coś tutaj pitolą. Był tu Combat Corner? A, tutaj ten, okej, dobra, to było faktycznie. Dark Cloud. Nie wiem, co to jest Dark Cloud, szczerze mówiąc. Jakiś RPG chyba taki śmieszny. No, powiem Wam, że nie pamiętam siebie, gdy czytałem ten artykuł o PlayStation 2, ale na pewno go czytałem i na pewno zrobiło wrażenie. Znaczy te screeny tutaj, jak oglądam, to na przykład ten Tekken, no to wygląda lepiej niż Tekken 5 potem, który na PlayStation 2. No naprawdę, na przykład ta roślinność. Wydaje mi się też, że tutaj te screeny są troszkę przekłamane z tego względu, że są to screeny z wersji arcade'owej, która wyglądała trochę lepiej niż ta wersja na PlayStation 2. Możliwe, że tak jest. Natomiast no te postacie, no to dla mnie to fotorealizm. No. Spoko, mam nadzieję, że w kolejnych numerach będzie więcej o PlayStation 2 i sobie tam poczytamy ciekawostki. No i znowu mamy newsy, Motonet, Chryste Panie, Wojownicy przyszłości, Matrix. O Matrix jak się robiło, nie? Jak robili Matrixa. No i w sumie reklamy, serial, coś tam Pepper miałczy. Co tam kota molestujesz? Nie, on mi powie. Serial Experiments Line. Nie wiem, nie chcę znać. Tipsy, triki, znowu reklama ekstra gry i na tym się zatrzymamy. Dobra, słuchajcie, minęła godzinka 13. To były 3 numery Secret Service'u. Zbliżamy się już coraz szybszymi krokami do końca. No i cóż, czekam na Wasz feedback i to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!